drodzy rodacy, a przede wszystkim kochane pisiory i pisiorki. Koza robi me, me, baran robi be, be, krówka robi mu, mu, kotek robi miał, miał, piesek robi hał, hał, a pisiory robią kwi, 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 kwi. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj Wam dużo czasu nie zajmę, bo jutro niedziela, widzimy się na czacie na żywo. Także dzisiaj taki teleekspres, szybki temacik, świeży, kontrowersyjny i pomyślałem, że go poruszę. Pewnie to będzie temat rozwojowy, także będziemy do tego wracać, ale postanowiłem właśnie dzisiaj go poruszyć tak z grubsza, żeby nam się nie nawarstwiło. I powiem Wam tak, żyjemy naprawdę w dość ciekawych czasach, kiedy szumowiny, szmalcownicy, krętacze, aferzyści ujawniają swoje twarze. Trzeba jedynie bacznie się przypatrywać i je zapamiętywać. O 125 lat temu urodził się poeta, który napisał w Kwiatach Polskich tak: lecz nade wszystko słowem naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedność przywrócić i prawdziwość. Niech prawo zawsze znaczy prawo, a sprawiedliwość zawsze sprawiedliwość. Moi drodzy, pewnie słyszeliście o tak zwanym wyroku tych pisowskich przebierańców, neosędziów na temat Dariusza Barskiego. Otóż, moi drodzy, 3 neosędziów z Sądu Najwyższego wzięło w obronę Dariusza Barskiego. Barski, całkiem oczywiście przypadkiem, niezamierzenie, był świadkiem na ślubie Ziobry. Po to właśnie zainfekowano system, aby bronić swoich kolegów po linii politycznej. Po to też Duda blokuje całą ustawę tą, żeby naprawić, przywrócić normalny system prawny w Polsce. Powiem Wam, że, jeszcze się tutaj chwilę rozgadam, ale generalnie rzecz biorąc, te wszystkie uchwały tych pisowskich neosędziów mają taką samą wartość jak zużyty papier toaletowy. I w sumie tym zdjęciem, które tutaj widzicie, powinno się uciąć cały ten temat tej szopki. Na temat tego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Na tym zdjęciu, moi drodzy, widzicie na zdjęciu ślubnym oczywiście ministra Miękiszona Zero. Widzicie, jak pan Barski w towarzystwie Budynia Dudy wznosi toast za nowożeńców. I na tym zdjęciu widać jak na dłoni ten cały układ zamknięty tej Zjednoczonej Prawicy. Tam jak mafia, jest wódz, są żołnierze, są generałowie, po prostu rączka myje rączkę, ale o co w tym wszystkim chodzi, w tym całym zamieszaniu, chodzi o tą o tego prokuratora z nadania Ziobry. Otóż, moi drodzy, Izba Karna Sądu Najwyższego to jest twór ziobrowy. Podjęła w piątek uchwałę, w której uznano, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 roku miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i była prawnie skuteczna. Za decyzję sprzed 2 lat odpowiedzialny jest ówczesny minister sprawiedliwości, nie kto inny jak sam minister Miękiszon Ziobro.
I co ciekawe, ta cała izba Sądu Najwyższego, bo to pisowcy mówią Sąd Najwyższy. Nie, to nie był Sąd Najwyższy, to była izba Sądu Najwyższego, taki twór pisowski. Obradowała w składzie 3-osobowym. Wszyscy sędziowie odpowiedzialni za to orzeczenie, czyli Zbigniew Kapiński, Marek Siwek i Igor Zgoleński, zostali wywołani do sądu, wyłonieni, do Sądu Najwyższego w procedurach przed Krajową Komisję Sądownictwa, oczywiście zaraz po zmianach wdrożonych za rządów PiS w latach 17-18. Czyli gdy PiS i Ziobro z Solidarną Rosją zaczęli dewastować polski wymiar sprawiedliwości i obsadzać ludzi swoimi kacykami. Ten rząd 13 grudnia chciał nam wprowadzić w Polsce tęczowe piątki. W dniu chrześcijańskiego świętowania śmierci Chrystusa chciano wprowadzać do szkół dzieciom i młodzieży antychrześcijańskie wartości. A tymczasem los, czy też większy ktoś, zgotował im czarny piątek. Czarny, drodzy Państwo, bo jak inaczej mówić i myśleć o tym, co się stało? Przecież taka kompromitacja i taki chaos i bezprawie jest niewyobrażalne w cywilizowanym świecie prawnym. I teraz jak trzeba nie kochać naszej ojczyzny, jak trzeba nie mieć do niej szacunku, aby takie rzeczy robić, aby wprowadzać taki chaos prawny. I jak teraz z tego wyjść? Szanowni Państwo, ja myślę, że wyjście dla tego rządu jest tylko jedno i Państwo wiecie jakie. Tutaj chyba też wypadałoby przypomnieć, że w styczniu 2024 roku prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar wręczył podczas spotkania z Barskim dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 roku zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało to skutków prawnych, podało ministerstwo. Stanowisko Izby, podkreślam tu Izby, nie Sądu Najwyższego, tylko Izby Sądu Najwyższego, nie wywołuje skutków prawnych. Obecny prokurator krajowy Dariusz Korneluk objął funkcję po tym, jak stwierdzono, że wcześniejsza nominacja Barskiego na to stanowisko była wadliwa i na tym piątkowym briefingu prasowym rzecznik prasowy prokuratury krajowej, który wam zaraz tutaj przytoczę, odniósł się do uchwały Izby Karnej. Przemysław Nowak ocenił, że stanowisko Izby nie wywołuje skutków prawnych ze względu na nieprawidłowe ukształtowanie sądu, w tym składu, który podjął uchwałę. Rzecznik podkreślił też, że prokuratorzy wnosili już o wyłączenie nieprawidłowo powołanych członków sądu, tej Izby Sądu Najwyższego z orzekania. Dwukrotnie te wnioski zostały bez rozpoznania. Nawet gdyby tę uchwałę podjął sąd prawidłowo ukształtowany w składzie niebudzącym wątpliwości, to ta uchwała miałaby zastosowanie wyłącznie tej jednej sprawy do sprawy, która jest rozstrzygana przed Gdańskim Sądem Rejonowym. I tutaj, moi drodzy, stanowisko prokuratury w sprawie tej uchwały, tej Izby Sądu Najwyższego jest jasne. Nie wywołuje to skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione. I od siebie mogę dodać, że orzeczenia neosędziów pisowskich mają dokładnie taką samą moc jak jakieś sentencje zapisane na kawiarnianej chusteczce. Czyli
dokładnie tyle samo, co zużyty papier toaletowy. Stanowisko to nie jest uchwałą Sądu Najwyższego w rozumieniu artykułu 441 k.p.k., a więc w rozumieniu artykułu, na podstawie którego miało się odbyć procedowanie w tej sprawie. Zdaniem prokuratury sąd w dniu dzisiejszym nie był należycie obsadzony, a więc to stanowisko nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W tej sprawie, która była między innymi przedmiotem rozstrzygnięcia, orzekały już sądy powołane prawidłowo. Było to orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie z lutego tego roku, orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z kwietnia tego roku i mamy w tym zakresie rozstrzygnięcia sądów, których obsada, skład nie budzi najmniejszych wątpliwości i które to sądy potwierdzały stanowisko prokuratora generalnego, iż prokurator krajowy Dariusz Barski wrócił ze stanu spoczynku w sposób nieskuteczny. W tym samym zakresie będziemy mieli w listopadzie kolejne orzeczenie, tym razem Sądu Najwyższego, a więc będziemy mogli poznać stanowisko Sądu Najwyższego obsadzonego w sposób prawidłowy tym razem. Zobaczymy, jaki będzie. Czyli tak, 3 neosędziów z Izby Karnej Sądu Najwyższego broniło Pomagiera Ziobry, byłego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Przewodniczący składu Zbigniew Kapiński dostał zarzut dyscyplinarny za próbę odebrania legalnej Izbie Pracy Sądu Najwyższego sprawy wygaszania mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Łączycie kropeczki? Ja powiem tak, ich wszystkich co do jednego trzeba po prostu, chciałem brzydkie słowo użyć, ale powiem wyrzucić i zamknąć w pierdlu, a nie się przejmować ich gówno wyrokami. No i rzecz jasna, wszyscy się tam prawicowi działacze odpalili, no pieją zachwytu z wyroku sądu, no bo jak wiecie, w pisowskich standardach jest tak, że jeśli wyrok, jaki by nie był, jest no, na rękę pisowcom, to sąd jest sprawiedliwy, to jest wyrok ostateczny, nie ma dyskusji z sądem. Jeśli jest niesprawiedliwy, no to wiecie, to nie polski sąd, to zdrajcy, nie zgadzamy się z tym wyrokiem, bla, 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 takie. No i tutaj Mati, Długonosy, Kłamczuszek, Morawiecki oczywiście na mediach społecznościowych się odpalił, zresztą nie tylko on. I jak tutaj widzicie napisał, Sąd Najwyższy miażdży koncepcję demokracji walczącej. Nielegalne działania tego rządu, już niedługo nagłówki, Tusk się wściekł. Prawda jest taka, że ci przebierańcy od Ziobry udających sędziów, a cała trójka, która orzekała, kumple Ziobry, jedynie co mogą zmiażdżyć to cebulkę na zasmażkę dla Kaczyńskiego. No oczywiście pod czujnym okiem samej prezes pisowskiego Trybunału, która tam będzie mu obiadek szykowała. Tak, to mogą miażdżyć, tak, i nic poza tym. No, też się na mediach społecznościowych odpalił budyń Kaczyńskiego, czyli nasz rezydent Pałacu Prezydenckiego, który stwierdził, że z satysfakcją przyjmuje orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdzające słuszność mojego stanowiska o nielegalnym usunięciu, bla, 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 bla. Ludzie, panie Andrzejku, Andrzeju, z satysfakcją przyjmą informację o postawieniu ciebie przed Trybunałem Stanu. Między innymi za tych neosędziów, których zaprzysięgałeś jak, nie wiem, złodziej, przestępca po nocach w swoim pałacyku.
to ludzie naprawdę z satysfakcją przyjmą tą wiadomość, jak staniesz przed Trybunałem Stanu. I wtedy będziesz piszczał i płakał. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, martwię się o zdrowie naszych kolegów z Partii Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie o nastroje i emocje. Na portalach społecznościowych bowiem tych polityków zapanowała tak zwana tuskofobia. A tuskofobia to dziwna choroba, występująca najczęściej u parlamentarzystów PiS-u, atakuje znienacka i co jest szczególnie niepokojące, nie daje wcześniej żadnych objawów. Jestem szczególnie zaniepokojony, gdyż postępujący proces tej choroby może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. A co wówczas zrobi mi bez Was, jak Was tu zabraknie? Kto będzie jeździł motorowerem lub ciągnikiem siodłowym do Brukseli? Kto kupi agregaty prądotwórcze za niespełna 70 milionów złotych i odsprzeda je do Rarsu za 350 milionów? Kto wybuduje wreszcie fabrykę, szwalnię maseczek ochronnych, w której niczego nikt nigdy nie uszył? Kto dowie się, że jego żona pracuje w kilku radach nadzorczych i powie, że o takich rzeczach informacje uzyskał jako ostatni? Jesteście potrzebni. Zadbajcie o siebie, aby ta podstępna choroba, zwana tuskofobią, nie wykluczyła Was z życia politycznego. Wszystkiego dobrego. No oczywiście nie mogło się obejść bez konferencji największych, najwybitniejszych znawców, karnistów prawa polskiego, czyli głupiego, głupszego, najgłupszego i Gostka. Oni, jak wiecie, są znawcami od tematów wszelakich, o wszystkim wiedzą najlepiej, pouczają profesorów prawa, bo co jakiś tam może wiedzieć profesor prawa, no przecież on nic nie wie, ale jak jest taki doktor jaki, który nie odróżnia nutrii od bobra, ale on powie, jaki jest stan prawny. Już pominę to, że doktor jaki sam przyczyniał się do dewastacji polskiego prawa, ale nie o tym. I jest jeszcze jedna wybitna osobowość, znawca prawa. No, powiem wam, że w Polsce nie ma większego autorytetu i na słowach tego człowieka powinniście polegać jak na Zawiszy. A jest to, moi drodzy, nie kto inny jak symbol Zjednoczonej Prawicy, symbol PiS, Radzio Fogiel, piekarz i nie to z wykształcenia, ale po kursie, oceniający pod kątem prawnym wyroki sądów. No, czy może być ktoś bardziej odpowiedni do oceniania wyroków sądów jak nie czeladnik piekarnictwa Radzio Fogiel? Przyznam wam się, że to jest naprawdę niesamowite, jakim wysokim poziomem wykształcenia legitymuje się nasze społeczeństwo. Jak miło posłuchać czeladnika piekarskiego komentującego wyroki sądów. Co za elokwencja, obycie prawne, interdyscyplina, wiedza. No powiem wam, nie wiem jak wy, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Albo bodnarowcy z Kornelujem i innymi przebierańcami natychmiast opuszczają budynek prokuratury krajowej, który nielegalnie zajmują, albo przyjdzie czas, że opuszczą go, ale w kajdankach. Proszę Państwa, ta sprawa była oczywista i nikt, kto ma jakiś elementarny szacunek do państwa i potrafi czytać ze zrozumieniem, w tej sprawie od samego początku nie powinien mieć wątpliwości. Żeby odwołać prokuratora krajowego, to było jasno zapisane w ustawie. Potrzebna była pisemna zgoda prezydenta. Natomiast oni uznali, że na podstawie opinii prawnej, która przypomnę, nie jest źródłem prawa, opinii prawnej, która mówiła, że w ustawie powinno być coś, czego nie było, jest ważniejsze niż to, co w ustawie jest. Pozwólcie Państwo, że podam to na przykładzie. To jest mniej więcej tak samo, jak ja bym zajął w tej chwili fotel marszałka Sejmu i bym powiedział, że ja jestem teraz marszałkiem Sejmu. Jak ktoś z Państwa by zapytał, ale przepraszam bardzo, na jakiej podstawie przecież regulamin mówi coś innego. Ale ja uważam, ja mam opinię prawną, że regulamin powinien mówić coś innego. I to jest ważniejsze niż to, co jest zapisane w regulaminie. Czy to obraża?
Dodatkowo dzisiaj ja polecam każdemu, żeby posłuchał fantastycznego uzasadnienia merytorycznego Sądu Najwyższego i sędziego Siwka, który wskazywał na logiczne błędy na każdym etapie Adama Bodnara w tym zakresie. Na przykład wskazywał na to, że skoro Barski nie powrócił skutecznie ze stanu spoczynku, a na jego miejsce on podał Bilewicza, który to Bilewicz został powołany przez Barskiego, no to przepraszam bardzo. No to co? To my sobie wybieramy. Skoro jak opinie prawne i Bodnar i Tusk twierdzą, skoro te opinie prawne mówiły, że on nigdy nie powrócił ze stanu spoczynku, to nie mógł też powołać Bilewicza na prokuratora prokuratury krajowej i nie mógł objąć tej funkcji PO, która w ogóle nie istnieje w ustawie. Przecież to były, proszę państwa, to był elementarz. To od samego początku były, proszę państwa, rzeczy oczywiste. Ale chciałbym powiedzieć też, jakie są konsekwencje tego, co się w tej chwili dzieje. Mianowicie konsekwencje są takie. Wszystkie działania, które do tej pory przez ten czas podejmowała banda Tuska w neoprokuraturze, która nielegalnie przejęła prokuraturę, są nielegalne. Wszystkie powołania, dodatki, awanse tak zwane, wszystko jest nielegalne. Wszystko wiąże się z kosztami. I dzisiaj na przykład jest, proszę państwa, tak, że po tej decyzji Sądu Najwyższego sądy powszechne, no siłą rzeczy będą się do tego stosowały, no po to mamy Sąd Najwyższy. W związku z tym to wszystko, ten cały bałagan będzie wywoływał koszty. A koszty poniosą ostatecznie obywatele. I w tym wypadku nie będzie łatwo, można zrzucić to na Bobry na przykład. No nie, to będą realne pieniądze, które będą ponosili obywatele. Dodatkowo, proszę państwa, więc to jest oczywiste. Jeżeli tego nie opuszczą, proszę państwa, jeszcze raz, nie opuszczą budynku, przyjdzie czas, że opuszczą go w kajdankach. Wszystko, co robili do tej pory, jest nielegalne. I jest, proszę państwa, druga decyzja. Druga decyzja, dzisiaj właśnie najnowsza informacja Sądu Okręgowego w tym wypadku, który też stwierdził rzecz oczywistą, mianowicie, że obowiązuje immunitet międzynarodowy. Do tej pory była, proszę państwa, w przypadku Marcina Romanowskiego. Do tej pory, proszę państwa, tylko jeden przywódca na świecie zrobił to samo, co Bodnar i Tusk. Tylko jeden. Władimir Putin. On też kwestionował immunitet. Taki sam dokładnie immunitet, jakim dysponuje Marcin Romanowski. Więc, proszę państwa, to też budzi swoje konsekwencje. Dlatego, że jak ja chcę wszystkim państwu powiedzieć, nielegalne pozbawienie posła wolności to jest kryminał i to jest, proszę państwa, to jest wszyscy, którzy biorą udział w tym tak zwanym zespole drugim, który w pierwszym dzisiaj wyroku Sądu Najwyższego widać nielegalnie powołany, teraz jeszcze nielegalnie aresztował posła, oni wszyscy skończą w więzieniu. Proszę państwa, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, to są proste sprawy formalne. Nielegalnie pozbawili posła dysponującego immunitetem międzynarodowym wolności i potwierdziły to sądy dwóch instancji. Więc, proszę państwa, taki jest stan faktyczny tej sytuacji. Proszę państwa, ten wątek, bo ja już oddam głos dalej, ale ten wątek jeszcze tylko, żeby podsumować rzeczywiście, bo to jest tak. Mówi się neosędziowie. Proszę państwa, wszyscy, którzy powtarzają tą frazę, to są ludzie, którzy od razu powinni zatrudnić się w biurze Donalda Tuska. Bo proszę państwa, bo to jest tak. Powiedzieć o kimś neosędzia, to znaczy stwierdzić, że ktoś nie jest sędzią dlatego, że został powołany przez prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach, co jest zapisane w Konstytucji. Tak się zostaje w Polsce sędzią. I on nie jest sędzią, a sędzią jest na przykład ktoś, kto został powołany wprost przez Radę Sowiecką i on jest sędzią i będzie tego pouczał. To jest, proszę państwa, to jest kolonialne myślenie. Kolonialne myślenie. To można się do Tuska zatrudnić i opowiadać takie rzeczy. To sprawia, że legitymacja, która pochodzi, jeżeli ktoś tak myśli i ktoś to powtarza, to powoduje, że legitymacja, którą otrzymało się od Sowietów, jest stawiana wyżej niż legitymacja, którą otrzymano od polskiego narodu. I na to nie może być zgody. Dlatego warto rzeczywiście dzisiaj posłuchać uzasadnienia w tej sprawie wyłączenia, które złożyli bodnarowcy tych sędziów. Warto to dokładnie posłuchać, bo z jednej strony mieliśmy w składzie rzeczywiście wspomnianego sędziego Kapińskiego, z którego podręczników wszyscy adwokaci się uczą na egzaminy od lat. W Polsce wszyscy się uczą, po prostu wszyscy się uczą. Czy na przykład sędziego, który 30 kilka lat orzekał na różnych szczeblach, z czego 23 lata w sądzie apelacyjnym, a po drugiej stronie jego status kwestionuje sędzia Wróbel, który nie orzekał w sądzie powszechnym nigdy. No nikt, po prostu prosto z uniwersytetu przyszedł do Sądu Najwyższego i ten nie jest sędzią, a tamten jest sędzią. No proszę państwa, no litość, przecież to jest niszczenie naszej ojczyzny. Pisowcy tyle mówią o łamaniu prawa, o ataku na
praworządność kraju i tak dalej. No to tutaj weźmy sobie na przykład, bo tych przykładów tutaj mógłbym mnożyć, ale nie o to chodzi, ale weźmy na przykład kucharkę Kaczyńskiego. Raz, że jej wykształcenie nie pozwala na zajmowane te stanowisko, bo nie jest profesorem, jest zwykłym doktorem, tak jak Jaki, czyli Jaki równie dobrze Jaki mógłby być sędzią sądu, przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego i podejrzewam, że jakby pisowcy jeszcze drugie 4 lata porządzili, to i Fogiel mógłby zostać. Następna pani Manowska, po pierwsze, to nie jest prezes Sądu Najwyższego. Nie może nią być po prostu neosędzia Sądu Najwyższego, wybrana na dodatek przez Dudę bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. I tutaj został złamany artykuł 183 Konstytucji. Jeden z wielu, który złamał Duda, wielki obrońca Konstytucji. Po drugie, PiS dokonał zamachu na sądownictwo polskie, ale to wiecie, że chciał po prostu obsadzić swoimi kacykami cały wymiar sprawiedliwości, żeby po prostu móc bezkarnie kraść i rządzić wiecznie. No, troszkę im to nie pykło i teraz wyją jak suki w rui. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w swoim czasie pisowcy strasznie jechali po Andrzeju Zoll, który był przewodniczącym prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor zwyczajny, mówię tu oczywiście o Andrzeju Zollu, profesor zwyczajny, około 200 prac naukowych. Kolejny przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Marek Safan, profesor zwyczajny, 200 prac naukowych. Jerzy Stępień, wykładowca akademiczny, Akademii liczne prace naukowe. Bogdan Zdzienicki, profesor nadzwyczajny, liczne prace naukowe. Andrzej Rzepiński, profesor, liczne prace naukowe. No i Julia Przyłębska, kucharka, jej osiągnięcie, pyszny rosół dla prezesa. Takie mniej więcej kadry PiS obsadził w polskim sądownictwie i potem się dziwić, że jest jak jest. Ale powiem wam, że mimo wszystko jest jeden plus tych piątkowych wydarzeń. Może wreszcie wszyscy po, nazwę to tak kolokwialnie, naszej stronie, czyli przeciwnej PiS-u, zrozumieją, jak fundamentalne znaczenie dla przyszłości tego kraju będą miały wybory prezydenckie. Bo już widzę po prostu pewne rozluźnienie ludzi. Wygraliśmy wybory, no to luz. Nie. Wybory generalnie same się nie wygrają i jeśli będzie kolejny pisowski prezydent, to będą dalej kłopoty i dalej będzie utrudnianie, przywracanie Polski na normalne, praworządne tory. I tutaj powiem, kuźwa, no ludzie, musi być pełna mobilizacja, tak jak było przy wyborach parlamentarnych, żeby po prostu, jak to zacytuję klasyka, dorżnąć watachy. Ja już nieraz mówiłem, że oni już srają po gaciach, już naprawdę są w dość silnej, że tak powiem, desperacji. Myślicie, że dlaczego pisowcy, może inaczej, Duda na polecenie Kaczyńskiego wybrał na prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego neosędzię, która wsławiła się upolitycznieniem sądu i grą razem z Makowską? Dlatego, że tak istotne jest, by te kwestie wreszcie załatwić, a tych neosędziów pozbawić stanowisk, które w opinii ekspertów
piastują po prostu urzędy nielegalnie. Tutaj zgodnie z orzeczeniem TSUE wyroki Sądu Najwyższego z udziałem neosędziów PiS nie mają mocy prawnej i kropka. Polska to nie jest Rosja, a partyjni neosędziowie PiS to nie są sędziowie, to są namiestnicy Kaczyńskiego czy Ziobry przebrani w sędziowskie togi. Wiecie, dlaczego na PiS głosują tylko najmniej wykształceni biedni ludzie? Bo ich nie mamy z czego okraść. Tak już na zakończenie, moi drodzy, powiem tak, jak zawsze na koniec podzielę się swoją refleksją. PiS-owcy i ich satelity podeptali konstytucję ustawami de facto zmieniającymi ustrój państwa, zawłaszczyli jego instytucje, a rękami usłużnych, w tym rezydenta, nadali im walor tej rzekomej, podkreślam rzekomej, zgodności z prawem i wszyscy powinni się temu podporządkować. Otóż nie prawo bezprawia, inaczej to nazwę, prawo nie może uznawać bezprawia. I chyba też wypadałoby postawić pytanie, czy państwo polskie finansując to neo-KRS i tą całą przybudówkę Przyłęckie i te wszystkie satelity pseudoprawnicze, całą rzeszę neosędziów rozsianych w wymiarze sprawiedliwości nie staje się czasem wspólnikiem i współodpowiedzialnym za skutki ich działań. I tutaj piję do obecnie rządzących. I powiem wam tak, mimo wypowiedzi takich wybitnych ekspertów pisowskich, nie, poważnie, czy martwi mnie to, co się właśnie wydarzyło w sprawie tego prokuratora pisowskiego? Powiem, że w sumie tak, choć wierzę, że ten cały węzeł gordyjski zostanie w końcu przecięty. Bardziej martwi mnie opieszałość, bo jeśli zaufanie i zaangażowanie obywateli zostanie roztrwonione, tu znów piję do rządzących, to może być tak, że mogą być trudne albo niemożliwe do odzyskania. Natomiast jeszcze gorsze jest fałszywe przekonanie elektoratu PiS, że ten ma rację. Jak niby ma rozumieć to właśnie z wyrokiem tego Izby Sądu Najwyższego, tych neosędziów, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości? To jest takie paliwo i nowy arsenał dla kłamliwych argumentów po stronie właśnie pisowców na kolejne miesiące albo co gorsza lata. A dlaczego pisowcy robią się coraz bardziej agresywni i coraz bardziej kąsają? I tutaj wam powiem, że mają powody do obaw i będą jeszcze bardziej kąsać. Nie wiem, czy wiecie, to taka dobra wiadomość już na koniec tego materiału. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, że 62 osoby z elity PiS mają już postawione zarzuty. 149 kolejnych właśnie się o tym dowiaduje. I tak naprawdę Szczucki powinien się już pakować swoją szczoteczkę do zębów brać. I to szybko. Morawiecki i jego ekipa także. Ten poziom złodziejstwa w Agencji Rezerw Strategicznych jest po prostu okrutny. Dworczyk i jego fundacje, skrajna patologia za miliony. Królestwo Glińskiego pod lupą prokuratury. Lewe fundacje, lewa kampania wyborcza, lewe konkursy. Krajowa Administracja Skarbowa oceniła, że 100 miliardów złotych z tych czasów było wydatkowane z naruszeniem prawa. I za to oni wszyscy powinni odpowiedzieć. Wiem, że
te wszystkie postępowania trwają, że to minęło dopiero, a może aż 8 miesięcy. No powiem wam, że i tak nie jest źle, jak już jest 62 osoby. Wyobraźcie sobie, przez 8 miesięcy 62 osoby ma już postawione zarzuty. 149 będzie miało i to jest po prostu kopalnia odkrywkowa z bandy pisowskiej i ja się nie dziwię, że oni się boją, panicznie się boją właśnie utraty tego bezpiecznika dla nich, którym są właśnie neosędziowie i będą robić konferencje, będą wymyślać cuda na kiju, żeby chociaż część z tych uchronić, żeby oni mogli chronić właśnie tych złodziei z PiS. I dla mnie osobiście każdy, kto broni tych złodziei, staje w obronie, próbuje ich tłumaczyć, niczym się nie różni od ich samych. I tym akcentem pozwólcie, że zakończę dzisiejszy mój wywód. Jutro oczywiście niedziela, zapraszam was serdecznie na czata na żywo na 18. Będziemy mieli okazję sobie porozmawiać. No a dzisiaj już wam bardzo, bardzo dziękuję. No i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć. To na pewno jest przekonanie po stronie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba zreformować brytyjskie sądy. Dlaczego pan nie poręczył za Michała K? Dopuszcza pan, że jednak popełnił przestępstwo, że prawa ręka premiera jednak łamała prawo? To nie była prawa ręka premiera po pierwsze, a po drugie nikt się do mnie o to nie zwrócił. No ale sąd brytyjski jednak drugi raz nie wypuścił Michała Kuczmarowskiego z aresztu, twierdząc, że są mocne podstawy, a pan tak broni wszystkich, czy pan się na to, mówiąc kolokwialnie, nie przyjedzie, panie prezesie, że się okaże, że może czegoś pan nie wiedział. Ja sądy brytyjskie mniej więcej tak samo po tym wszystkim, co się wyprawiało teraz po tych wydarzeniach, które miały tam miejsce, tak traktuję jak polskie, to znaczy powinny być radykalnie zreformowane, bo to nie są sądy w tej chwili państwowe, tylko sądy pełnej opcji politycznej. A to jest Jakie brytyjskie są? Panie prezesie, na tych... Przepraszam. Kwestionuje pan niezależność Ale są dokumenty. Współpracownica mówiła, że dostawała na kartkach polecenia, kogo wybrać.